Dzisiaj z Krzysztofem Bontalem, specjalistą od kredytów, porozmawiamy o tym, co się dzieje w kredytach mieszkaniowych, jaka jest sytuacja w bankach, ale też o grupie osób, które są wykluczone z dostępu do mieszkań w zasadzie, ponieważ one zarabiają zbyt mało, żeby dostać kredyt, a zbyt dużo, żeby dostać mieszkanie komunalne. Ja przepraszam za swoją chrypę, jestem przeziębiony, no ale Krzysztof dzięki temu poprowadzi program, a Was zapraszam również do subskrybowania naszego kanału i do wchodzenia na stronę syment24.pl, gdzie jest więcej informacji i też często dodatkowe dane znajdziecie do tego, o czym mówimy w naszej audycji. Krzysztof, opowiedz nam, ile pieniędzy trzeba mieć, ile trzeba zarabiać w zasadzie, żeby móc dostać kredyt mieszkaniowy dla singla lub dla pary, dla małżeństwa. I ja tylko powiem tak, w województwie śląskim, jeżeli zarabiasz trochę powyżej 3000 złotych, możesz dostać mieszkanie komunalne, jeżeli jesteś singlem, ale w innych województwach twoje zarobki muszą być poniżej 3000 złotych, a gdzieniegdzie nawet poniżej 2. Jak to wygląda, jeżeli chciałbym dostać kredyt? Cześć Tomku, dzień dobry Państwu. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj tak naprawdę to odnosimy się do porównania czegoś, co zakładamy dopiero będzie, czyli te budownictwo czynszowe, budownictwo komunalne, socjalne, tak, które jest dopiero realnie, w dużej skali to jest dopiero w planach. No ale dobra, odniesiemy się do tych kwot, które Ty podałeś, które już są gdzieś tam znane i które działają. No to one sporo odbiegają od tego, co można uzyskać, znaczy inaczej, co jest wymagane, żeby uzyskać kredyt hipoteczny, czyli to, o czym powiedziałeś. No jeżeli tutaj, nie wiem o jakich kwotach mówimy, no ale odniosę się do takich podstawowych. Jeżeli mówimy o singlu, w banku, który dobrze liczy zdolność kredytową, tutaj też od razu zauważę, że chodzi o bank, gdzie jest wymagany wkład własny 20%, więc to wcale nie są jakieś wygórowane te wartości, ponieważ przy mniejszym wkładzie niż 20%, no jednak kredyty są droższe. Jakby nie było jednak, to mamy tak, dla 400 000 trzeba zarabiać jakieś 5700 netto na rękę, tak? Tyle powinno nam wpływać na konto, żebyśmy my dostali kredyt w wysokości 400 000. Przy 500 000 jest to już 1400 zł więcej, czyli 7100. No jeżeli my teraz mówimy o mieszkaniach, czy komunalnych, czy własnościowych, o takiej, może nawet trochę droższych, ale jednak gdzie to oscyluje gdzieś tam w okolicach 500 000, no to twoja stawka, którą ty podałeś, 3000, która jest wysoka, nijak się ma do 5700 czy 700. Ja tylko powiem, że 600 000 to jest 8600 wymagane, 700 000 to jest 10 000 wymagane, a 800 000 to już dla singla w tym konkretnym banku, bo to nie jest przekrój całego rynku, one się mogą trochę różnić w jedną i w drugą, ale ten naprawdę całkiem nieźle liczy. Ale 800 000 kredytu to jest 11 400. Jeżeli mówimy o dwóch osobach, no bo to, co ty mówisz, to zakładam, że to jest kwota zarobków na osobę. Ten sam bank, gdzie mamy dwie osoby, wymaga od tych dwóch osób na 400 000, 7 000 łącznie, na 500 000 prawie 8 000, na 600 000 8900 na te dwie osoby, na 700 000 10 000 i na 800 000 11 400. Już widzimy, że przy 700 i 800 tysiącach nie było tutaj dużego znaczenia pomiędzy singlem a tymi dwoma osobami, które rozważamy. Natomiast to jest wszystko jeszcze liczone przy założeniu, że te osoby nie mają absolutnie żadnych zobowiązań. Czyli, że już nie płacą żadnych rat, nie płacą żadnych kosztów takich typowo kredytowych, czy około, czy w bankach, czy pozabankowych, czy gdzieś u pracodawców. To jest to, że czysta pensja im wpływa. No ale to już i tak widzimy, że to do 3000 to tam brakuje bardzo dużo. No i teraz pojawia się pytanie. Jeżeli docelowo mieszkania czynszowe, budowane przez państwo, przez samorządy wejdą na rynek, szerzej na pewno niż teraz, no bo to o to chodzi przecież, żeby to była jednak jakaś alternatywa, żeby klienci mogli wynajmować, a niekoniecznie kupować, żeby mieszkać,
no to dla kogo one będą, jakie kryteria będzie trzeba spełniać, żeby to mieszkanie no, dostać w jakichś tam najbliższych latach. Jeżeli będzie odniesienie do tego, co ty powiedziałeś, czyli tych stawek, które są, lub podobnych, które są obecnie na rynku, no to powstanie jakaś dziura taka pomiędzy tymi osobami, które łapią się na mieszkanie na wynajem, to państwowe, że tak powiem, a tymi, którzy się nie łapią i którzy muszą wziąć kredyt. No, będzie dziura. To nie będzie tak, że ci, którzy nie mogą wziąć kredytu, uważam, będą mogli sobie wynająć nawet taniej, bo tutaj przecież też chodzi o to, żeby to było trochę taniej. Mieszkanie od samorządu. No, tych mieszkań wynajmowanych od samorządów to jest ponad 600 000 w tej chwili istnieje i to są mieszkania te takie komunalne, o których ja powiedziałem, bo wymagania na mieszkania socjalne, żeby ktoś dostał, to jest zupełnie co innego i tam są zupełnie inne progi, ale te mieszkania komunalne to nie są socjalne, to są po prostu takie mieszkania i najpopularniejsze na Śląsku. Zresztą one są akurat ten rodzaj mieszkań. Samorządy mają te mieszkania. I właśnie, czy w takim razie sądzisz, że powinien być kredyt z dopłatami jakimiś, no bo czy też jakaś zmiana tego programu, czy też inaczej, jakieś progi, kryteria w tym programie budownictwa społecznego, o którym słyszymy, że te progi zarobkowe, żeby otrzymać takie mieszkanie, będą wyższe. Jak to oceniasz? Tomek, wiesz co, one mogą być, od końca zacznę. Te progi mogą być wyższe, tylko ja zakładam, że chętnych w tych początkowych latach, no zapotrzebowania na mieszkania są dzisiaj bardzo duże. Tych mieszkań, powiedziałeś, na Śląsku mamy trochę, ale tak naprawdę w Polsce malutko, no mało jest tych mieszkań i więcej jest potrzebnych, przynajmniej tak zakładamy, przynajmniej zgodnie z dzisiejszą sytuacją, jaką mamy, że pustostany i inne rzeczy nie wchodzą nagle na rynek, nie? Że dalej mamy trochę podobną sytuację do tej, którą mamy teraz i nawet jeżeli te progi zostaną podniesione, to ja zakładam, że kolejność jakby zapisów na te mieszkania, przyznawania tych mieszkań będzie i tak od dołu listy, czyli od tych najniższych zarobków, więc zanim, jak nie wiem, podniesiemy ten próg do 5 000 na osobę, tylko pytanie, czy te 5 000 dla tego singla to jest jeszcze taki próg, znowu będzie to pewnie kontrowersyjne i będzie poddane pod dyskusję, czy on nadal powinien dostawać to samorządowe mieszkanie, które ma być dla tych najbardziej potrzebnych, tak? Potrzebujących. Ja uważam, że i tak dostaną w pierwszej kolejności, tak jak stypendia, jak wszystkie inne rzeczy, te osoby, które najbardziej potrzebują, czyli które najmniej zarabiają, więc samo podniesienie progu w najbliższych latach ono chyba niewiele zmieni, bo no nie ma tego zasobu mieszkaniowego do rozdawania tym z wyższymi zarobkami. To jest moje zdanie. Czy rozwiązaniem są jakieś dopłaty? Nie wiem, czy one są rozwiązaniem. Inaczej, czy dopłaty, czy obniżka stóp procentowych, po prostu tańsze kredyty spowodują niższe raty i niższą wymaganą zdolność kredytową. Jednak czy to doszłoby i tak do takiego poziomu, że mielibyśmy, nie wiem, na 500 000, które potrzebujemy, że wystarczyłoby, że zarabiamy 3000, żeby dostać ten kredyt, no według mnie nierealne w ogóle, więc to i tak nie zasypie tej dziury, to może ją zmniejszyć trochę, ale nie zasypie. No, pytanie teraz, jak takie programy pomocowe, już milion razy wszyscy o tym rozmawiali, my też, tak? Jak one wpływają na rynek, bo z jednej strony, jeżeli zmniejszyłyby tą przestrzeń, o której mówimy, tak? Tą przestrzeń tej niedostępności, nazwijmy to czy dodatkowe pieniądze na rynku nie spowodują, że ceny trochę wzrosną i to wróci do swojego poziomu, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. To nie są takie rzeczy. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem i najfajniejszym, żeby jednak tą lukę zmniejszać, byłyby tańsze kredyty, ale bardziej naturalnie, czyli stopy procentowe jakoś w ten sposób, nie? Żeby to nie było takiego na hura znowu jakiegoś wybuchu. No program podobno jest dalej w fazie przygotowań. O którym programie? No ten o dopłatach, tak, o dopłatach. Ja nie wiem o którym już, bo to już tam, ja nie wiem, czy nazewnictwo, którego ja bym używał dzisiaj. Kredyt 0%, wersja 4.0, tak? Versus MDM 2.0 versus cokolwiek, nie wiem, tak. Ja już tutaj kolejny raz nie będziemy rozważali, jak on wpłynie na rynek, na ceny. Fajnie by było, jakby kredyty po prostu w jakiś sposób były tańsze i to ułatwi gdzieś tam ludziom.
ale to też nie może być tak, jak powiedziałem, na hura, bo na hura to już mieliśmy. Tani pieniądz wszedł na rynek, możliwości zakupowe tych, którzy brali kredyt, wzrosły, no i rynek zareagował, prawda? Odsyłam Was do poprzedniej audycji, link na dole, w której pokazuję, że nagle rozpoczynana jest ogromna liczba budów, szczególnie deweloperskich. Prawdopodobnie rok 2024 będzie być może w ogóle drugim pod względem liczby budów deweloperskich rozpoczętych w ostatniej 10-latce, drugim pod względem wielkości. Gorszym tylko od 2021, który był wspaniały pod tym względem, a kredytu z dopłatami nie ma. A mówiło się, że trzeba dawać kredyt z dopłatami, bo deweloperzy nie budują. No to widać, że budują mimo braku tego kredytu, chyba że liczą na ten cud, o którym ty mówiłeś. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli kogoś nie stać na kredyt, to mógłby teoretycznie wynająć, być najemcą tego mieszkania, ale tutaj przy cenach najmu, szczególnie w większych miastach, i no to trzeba mieć niezłe pieniądze, żeby naprawdę pozwolić sobie na najem. I w zasadzie te osoby, które zarabiają trochę więcej niż limit na mieszkanie komunalne, ale poniżej zdolności kredytowej na mieszkanie, to większość z nich jest też wykluczona, bo po prostu ten najem jest zbyt drogi. Nie wszyscy, ale spora grupa. To oznacza, że jednak jest jakaś grupa osób, które są wykluczone z możliwości w zasadzie nabycia mieszkania, czy też bycia najemcą, muszą być gniazdownikami, są na to skazani, a może odziedziczą jakieś mieszkanie. Ale powiedz też właśnie, bo wspomniałeś o stopach procentowych. Co dzieje się w bankach? Stopy procentowe stoją i jeszcze trochę postoją, więc te oprocentowania zmienne na pewno przez jakiś czas się nie będą zmieniać, no chyba że banki będą zmieniać marżę jako składnik tego oprocentowania. Drugi rodzaj oprocentowania, który mamy, to okresowo stałe, czyli stałe, jak tam wszyscy nazywają potocznie, czyli stałe w okresach 5-letnich. I tutaj mieliśmy ciekawą rzecz, bo one taniały, tak? Już mieliśmy tam progi poniżej 6,5%, niektóre pojedyncze banki miały już tam. Kurczę, ja nawet widziałem gdzieś perspektywa przejścia przez ten magiczny próg 5%, że zobaczymy te 4,99, 4,98, tak? Co się stało? Nastąpiło odbicie. I w ciągu października, czyli tak naprawdę przez cały październik, banki zwiększyły oprocentowania kredytów około tak 0,5 punktu procentowego, co na tak krótki czas jest bardzo dużym wzrostem. Ale wystarczyło obserwować rentowność obligacji skarbowych 5-10-letnich i tam wiadomo, że jak one rosną w obecnej sytuacji, to te kredyty ze stałym oprocentowaniem też rosną jako tam jakieś alternatywy, zabezpieczenia i inne rzeczy finansowe. Koniec października już był trochę takim uspokojeniem. Zresztą można właśnie sobie spokojnie zerknąć na wykresy tych rentowności, o których powiedziałem. I od tygodnia mamy lekkie spadki, tak? Czyli znowu zbliżamy się do tego pułapu 7%. Jest chyba już jeden bank, który zszedł poniżej tych 7%, tam około 6,90 mniej więcej. Więc no zakładam, że z tygodnia na tydzień my będziemy mieli trochę taniej w tej chwili, że ten rajd do góry taki szybki, że on się zakończył. No ale to znowu wpływa na to, co powiedzieliśmy. Wyższa rata była, wyższe zdolności kredytowe wymagane. I to, od czego zaczęliśmy, od tej dziury, która kiedyś, znaczy ona dzisiaj jest, a prawdopodobnie będzie też przy budownictwie społecznym, no że ta dziura się po prostu zwiększyła na pewien czas. No dobrze, ale jednocześnie widzimy, że w październiku było dużo zapytań o kredyty. Czekamy na wyniki udzielonych kredytów w październiku. W momencie, kiedy nagrywamy tę audycję, jeszcze nie ma komunikatu o tej liczbie, ilości kredytów udzielonych, ale co się dzieje, na przykład, czy stało się modne refinansowanie, czy to jeszcze nie czas? Zaczynało się stawać modne, ale to tak rynek trochę wymusza, trochę branża finansowa też uważam wymusza, że jak spada zwykłe, nie wiem, no spada ilość udzielanych zwykłych kredytów, a jednak nie wiem, wszyscy chcą zarabiać, no może komuś się nie spodoba to, co mówię, no to jednak gdzieś tam tą alternatywą jest
jest to refinansowanie. Ja nie jestem jeszcze takim zwolennikiem tego, że masowe refinansowania że to już był czas, no, bo dla mnie obniżka z 8% do 7% czy 7,5% dla klienta to jest trochę granie warta świeczki, bo tam występują po drodze jakieś koszta okołokredytowe, przeniesienia tego kredytu, wyceny, zmiany hipotek, jakieś inne rzeczy i to jak się wszystko sumuje, to może się okazać, że to w tym okresie 5-letnim wcale dużej różnicy nie ma. Natomiast już się zaczynały trochę te refinansowania przed październikiem, do początku października. Ja uważam, że one powinny trochę w październiku stanąć, no bo to jest naturalne. No jeżeli my z 8 czy 9% chcemy sobie na 6,50, a potem na 7,30, to już ten nasz zysk po prostu się zmniejsza. No teraz może znowu będzie trochę tego więcej i będzie się zwiększało. Wiadomo, że najwięcej opłaca się refinansować tym, którzy kiedyś, na przykład 2 lata temu, rok temu czy 3 lata temu, brali kredyty z niskim wkładem własnym. Bo jeżeli wzięliśmy kredyt na 90% wartości nieruchomości, to ten kredyt był droższy. Bank sobie po prostu odbijał ryzyko wyższym zyskiem. No tak to po prostu działa, tak zwana premia za ryzyko w bankach, ale teraz wzrosły ceny i wartości przez ostatni czas nieruchomości, więc może się okazać, że ta nasza kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości to już nie jest 90%, to jest 80%. A przy 80% kredyty, tak jak powiedziałem, są tańsze, więc te osoby mogą naprawdę już trochę odczuć na racie, bo jeżeli my z 9 schodzimy do 7, no to 2 punkty procentowe przy dużych kredytach szczególnie, tak, przy dużych kwotach, no to już na naszej kieszeni się odbijają całkiem fajnie. Więc tutaj cały czas to będzie gdzieś tam działało, natomiast to nie będzie, ja uważam, że jeszcze nie jest czas na jakieś takie masówki. A powiedz mi, czy w ogóle w sprawie tego refinansowania, to czy jedynym wyjściem jest pójście do innego banku i branie w nim kredytu, żeby spłacić ten pierwszy bank, czy też można z tym pierwszym bankiem czasami sensownie pogadać i dokonać takiego, no nazwijmy to w cudzysłowie, autorefinansowania kredytu, czy to jest możliwe w ogóle, zmiana warunków umowy, czy raczej banki są niechętne? Technicznie jest możliwe, no bo to umowa kredytowa to jest umowa dwóch stron. Technicznie to ja wiem, ale ja się pytam no, praktycznie. Znaczy, ja uważam, że jak stopy procentowe i oprocentowania stałe znacząco, nie wiem co znaczy znacząco, no dla mnie jak już o 1,5 punktu procentowego spadną w stosunku do tego, co my mamy, to banki będą bardziej ochoczo podchodziły do tych negocjacji, no bo jeżeli będą miały alternatywę w postaci utraty klienta, bo on zabierze ten kredyt, przyniesie do innego banku, gdzie on będzie miał tą niższą cenę, no to myślę, że w interesie banku jest powiedzieć, dobra, no to ponegocjujmy, to my tutaj zejdziemy, ale ty kliencie zostajesz u nas. Czy tak będzie, nie wiem, bo tak naprawdę wiesz, to jak wszystkie banki zaczną schodzić, to co my możemy mieć na rynku? No tak jak Sodus, po prostu krzyżowe przechodzenie, tak? Czyli kredytów nie będzie przybywało dużo, ale się banki będą PESEL-ami zamieniały, nie? Wiesz, klientów, że tu ten będzie przechodził. No i pytanie, czy to nie zostanie jakoś, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, zablokowane. To pierwszą rzecz już mieliśmy, tak? Przecież to wszyscy się spodziewali, że jak stopy procentowe rosły i klienci blokowali sobie oprocentowania stałe, czyli przechodzili ze zmiennego oprocentowania na to okresowe stałe, no że bardzo dużo klientów robiło to z myślą o tym, że jak się uspokoi i stopy zaczną z powrotem spadać, to przejdą z powrotem na zmienne. No niestety już to nie jest takie oczywiste, dlatego że zostało zarekomendowane bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego, żeby nie refinansować kredytów ze stałym oprocentowaniem, kredytami ze zmiennym oprocentowaniem. Więc już jakieś ograniczenie mamy. Możemy już teraz przejść tylko na oprocentowanie ze stałym oprocentowaniem. Czy czegoś innego, czy coś innego nie będzie wymyślone, żeby te przejścia później zmienić? Nie wiem. Ale ja uważam, że dzisiaj to jest skłonność do negocjacji banków, no wiadomo, jak też może się zwiększać nawet bez spadku stóp, no bo jednak jeżeli mamy do czynienia ze zmniejszeniem akcji kredytowej, w sensie takim, że no to źle nie jest, ale dużo lepiej już też było, prawda, dla banków, a banki jednak, jak każda instytucja duża, przyzwyczaja się do wyników, które były wcześniej,
czyli to jest punkt odniesienia i zawsze powinno być do góry, no to też ten poziom negocjacyjny uważam się będzie zmieniał. Ale to dużo lepiej. To było po pierwsze dzięki kredytowi Bezpieczny Kredyt 2%, to jest jeden okres i trochę wcześniej to dużo lepiej było dzięki temu, że były prawie zerowe stopy procentowe w okresie pocovidowym, prawda? Bo w tej No chwili tak. ten poziom kredytowania nie jest taki tragiczny. Nie, on nie jest zły absolutnie, tylko no wiesz, to jest tak, że słupki w bankach, w instytucjach finansowych mają się zgadzać. No to wiemy, jak to działa wszyscy. Równamy do wyniku, który już był. Natomiast faktycznie najlepsze okresy, te ostatnie, które pamiętamy, no to były takie trochę sztuczne okresy, po prostu sztucznej ingerencji w ten rynek. To nie było naturalne, no bo to były z jakiegoś, no sztucznej, no, z jakiegoś powodu obniżone stopy procentowe, tak, jako reakcja na coś. Potem znowu reakcja była, to już czy późna, czy wczesna, to nie ma znaczenia, ale była reakcja na to, co się dzieje na rynku, były podnoszone stopy procentowe. Później było sztuczne wprowadzenie dodatkowych, tanich pieniędzy w postaci właśnie kredytu Bezpieczny Kredyt 2%. No, tak to jest. No. Na rynku już nie finansowym, tylko na rynku nieruchomości. W międzyczasie jeszcze był dodatkowo napływ gwałtowny Ukraińców, co spowodowało podbicie czynszów, czyli zachęcało do kupowania mieszkań pod wynajem. No i tak to zadziałało. Na razie, można powiedzieć, na szczęście w 2024 roku nie mamy tych czynników takich zewnętrznych i widać, co się na rynku dzieje. Jak już powiedziałem wcześniej, deweloperzy zaczynają całkiem dużo budów, ceny Wiesz, się normalizują, oferta nieruchomości i na wtórnym, i na pierwotnym rośnie, czyli no, jest wiesz, kierunek ale normalności. ja tutaj bym chciał tylko, wiesz, pytanie teraz, co spowodowało, co było bodźcem, że taki wystrzał tych budów jest? Nie No, wiem. no ja też nie wiem, bo jeżeli deweloperzy nadal czekają i liczą na, nie wiem, programy pomocowe, no to nie wiem, czy to jest fajne takie. No fajnie, że jest więcej budów, ale nie wiem, czy to jest super scenariusz, który my chcieliśmy, tak? Że to miało być tym bodźcem. Bo pamiętaj, że te budowy, które dzisiaj startują, to one są planowane pół roku temu, tam trochę wcześniej, prawda? To jest efekt czegoś. To jest efekt decyzji, które były, nie wiem, miesiące temu. A Znaczy my ja musimy. żartuję, że powiedziałem, że nie wiem, bo tak naprawdę Nie. to jest kilka czynników. Po pierwsze, część to jest to, co ty powiedziałeś. Część deweloperów inwestuje słusznie. Część deweloperów znowu po prostu skończyła jakieś budowy i mamy pieniądze, to może inwestujmy, bo się ten rynek poprawi, za 2 lata będzie lepszy i może się spełni ich oczekiwanie, a mogą się przeliczyć, bo tego nie wiemy, co będzie za 2 lata. Wykorzystują też sytuację taką, że przez jakiś czas firmom budowlanym jest troszeczkę trudniej. Co prawda najtrudniej to jest tym, którzy pracowali na inwestycjach, czyli to jest zupełnie inny rodzaj budownictwa niż budownictwo mieszkaniowe, ale jednak troszeczkę się ustabilizowała sytuacja w materiałach budowlanych, więc może warto budować. Czyli reasumując, część tych pomysłów jest sensowna, część być może zupełnie nietrafiona. No i wszystko zależy, co będzie w przyszłości od tego, co się wydarzy w naszej gospodarce i w otoczeniu w ogóle całym wokół Polski, bo potrzeby mieszkaniowe nadal tak naprawdę są. Wspomniałeś wcześniej o pustostanach, to jest taki trochę mit. Te pustostany to połowa z nich co najmniej to jest w ogóle tam, gdzie ludzie nie chcą mieszkać. To też o tym warto pamiętać. No ale wiesz, dzieje się. Ja uważam, że ten brak interwencjonizmu państwowego, tego dotowania kredytów, czyści trochę rynek ze złych pomysłów deweloperskich. Może niektórzy mają za duże marże, może trochę zejdą. Za duże, oni nie uważają, że za duże. Niektóre inwestycje są złe. No, rynek się troszeczkę porządkuje, już nie jest taki rozgorączkowany, bo błędem tego bezpiecznego kredytu 2% to był na przykład start tego programu w momencie, kiedy praktycznie na rynku nie było oferty. To też trzeba o tym pamiętać.
że tak była ta wyczyszczona oferta, bo przez jakiś czas deweloperzy nie rozpoczynali budów, no bo były, pamiętasz, te wysokie stopy procentowe, które ich też dotykały i oni po prostu ograniczyli swoje budowy, a No, na rynku dokładnie, ale nieruchomości wiesz, to było coś odwrotnego do tego, co my dzisiaj widzimy. Tam ograniczali, bo w perspektywie jakiegoś czasu no, chyba zakładali, że sprzedaż osłabnie, siądzie. Jak mamy dzisiaj jak my widzimy dzisiaj start tych budów, no to są jakieś w ich głowach przynajmniej przesłanki, że ten rynek miał iść do przodu, nie? Że miało to wzrosnąć ta sprzedaż, no bo no oni, wiadomo, że oni zarabiają pieniądze, deweloperzy, więc oni nie budują, nie wiem, brzydko powiem, na pałę. No, dla kogoś mają to budować, to ma się sprzedawać, to nie po to, żeby sobie stało znowu następne pustostany, tak? no tak, ale deweloper też jak zaczyna budowę, to teraz zależy jakie ma tam to pozwolenie i tak dalej, no to może to segmentować, nie wszystko musi od razu zaczynać. Poza tym ta budowa trwa 2 lata. Teraz może będzie miał gorszą sprzedaż przy sprzedaży, ale potem może mieć lepszą. Może się zdarzyć, że jak potem nagle wzrośnie popyt, to on będzie miał gotowe mieszkania, które będą chętniej kupowane niż te dopiero za kolejne 2 lata rozpoczynane. Wiesz, to, to nie jest takie oczywiste i to nie jest takie wstrzyknięcie. Tu w budownictwie nic się nie dzieje dzisiaj. To wszystko jest rozciągnięte w czasie. Tak to wygląda. No dobrze, czyli Wiesz, Tomek, reasumując. my jeszcze nie zakładamy jednej rzeczy. Nikt tego pewnie nie zakłada, że może jednak zakładają, że lepiej sprzedać 2 mieszkania po 10% taniej i budować następne ilościowo niż budować i sprzedać jedno drożej, tak? To, co mówisz o tym takim podejściu, też jest słuszne, bo tak jak ja powiedziałem, no są naprawdę deweloperzy różni. Są deweloperzy doświadczeni, którzy działają już ponad 20 lat, którzy przeżyli kryzys dziury Bałca, którzy przeżyli kryzys po 2008 roku i wiedzą, jak reagować. Są tacy, którzy stali się deweloperami po 2013 i dla nich rynek zawsze rósł. Są tacy, którzy pracują na rynku droższym i są tacy, którzy pracują na rynku tańszym. Są ci, którzy pracują z mniejszymi marżami i ci, którzy z tak dużymi, że mają naprawdę z czego schodzić, więc to spektrum jest ogromne. I ja uważam, że no, pewnie część inwestycji okaże się nietrafiona, ale wielu tych doświadczonych na pewno zyska. To jestem o tym przekonany. A jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, no to subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach oceny, co się dzieje w waszych miejscowościach i przypominam, że na stronie symen24.pl zobaczycie więcej audycji i dodatkowych danych o rynku nieruchomości, a także kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.